Dobrze, teraz jak pomówimy cały czas, że ktoś wykona jakiś system, ktoś coś zaprojektuje, a tak naprawdę nie powiedzieliśmy, skąd ten ktoś, w ogóle ci ludzie, deweloperzy, skąd mają wiedzieć, co mają tworzyć i projektować. I teraz tutaj narysuję takiego człowieczka, co się nazywa klient. Klient to nie jest rola w IT. Jak on nie będzie częścią naszego zespołu, on będzie osobą, która zleca nam pracę i to jest osoba, która może być z naszej firmy, ale na przykład z działu tam jakiegoś biznesu, która wie jakby o co chodzi, co trzeba zrobić, ma tą biznesową wiedzę i będzie nam mówić, co chcemy zrobić. Albo może być ktoś z zewnątrz, nie? Jeżeli pracujemy w jakimś software house'ie, to może być klient z zewnątrz, oddelegowany przez tam firmę jakąś tam. Firma X, tak, deleguje pracownika Y i ten klient Y jest jego przedstawicielem dla nas, punktem kontaktowym, który nam mówi, co chce i to często taka osoba się nazywa też product ownerem, bo on jest jakby właścicielem produktu i on mówi, co chce. Tutaj dałbym taką linię, bo on nie jest z nami, w sensie organizacyjnym, z zewnątrz, nie jest po prostu z IT. No i teraz, żeby ten cały zespół, to znaczy tu już się składa z kilku osób, na przykład są 4, plus tutaj 5 jest ta osoba, oni skądś się muszą dowiedzieć, co mają robić. Czyli ten musi poznać wymagania, co właściwie jest do zrobienia, żeby wiedział, jakie makiety zaprojektować. Załóżmy, że jest front, aplikacje mobilne i ktoś musi zaprojektować i tą stronę, i tę aplikację mobilną, więc ten chciałby wiedzieć, co ma robić i ta cała reszta też by za chwilę chciała wiedzieć, co ma robić. To trzeba będzie jakoś powyceniać, bo na przykład ten klient, product owner, zanim się zdecyduje, to on jednak chciałby na przykład wiedzieć, ile to potrwa, bo to i jaka jest cena za każdy dzień na przykład pracy tego zespołu, zanim w ogóle się zdecyduje, żeby to zrobić. No i teraz nie może być tak, że wszyscy całą 5 czy 10 pójdą się z nim spotykać i będą sobie rozmawiać. Jest osoba pośrednia, która się nazywa analityk. Analityk to jest osoba właśnie, która ma rozmawiać z tym product ownerem, z klientem i wydobyć od niego wszystkie wymagania, jakie ten klient ma co do tego systemu, który by chciał. Czyli znowu, to jest kolejna rola nietechniczna, bo ta osoba nie musi programować. Ona troszkę powinna się orientować, co jest w ogóle możliwe w tych technologiach, co my tutaj byśmy może chcieli robić, że jak już będzie uzgadniał jakieś szczegóły z tym product ownerem, żeby mu coś sugerować, że nie róbmy w ten sposób, bo to jest po prostu za drogie i tak się nie robi. Albo robi się, ale bardzo rzadko i to wtedy nie ma uzysku specjalnie dla nikogo, a jest dużo więcej pracy i kosztów. Więc troszkę technicznie dobrze by się znał na pewnych rzeczach, ale to z czasem może się nauczyć. Najważniejsze jest to, żeby on potrafił zebrać wymagania od klienta, czyli dokładnie po prostu go wypytał o wszystko, bo ten klient może mieć też takie mgliste wyobrażenie tego, co on chce mieć. On wie, że coś by chciał, jakiś sklep tam powiedzmy internetowy, albo no jakiś tam system inny. Ale to trzeba dokładnie dopytać, wydobyć od niego te wymagania. I czy my tam będziemy kurierów mogli zamówić, jakie płatności, czy tam się będziemy integrować z jakimiś systemami innymi, zewnętrznymi. Trzeba po prostu się dowiedzieć, co by tam miało być. I to jest rola analityka. Mieć takie umiejętności, czyli po prostu umieć rozmawiać, ale to też to nie są od urodzenia, tylko po prostu to też można nabyć, nauczyć. W jaki sposób po prostu wydobywać od klienta wymagania. No i oprócz wydobycia trzeba to też zapisać gdzieś, udokumentować pisemnie, może zrobić też jakieś diagramy, tak żeby to było czytelne. No i pokryć jakby to jak najwięcej tych wymagań, żeby po prostu nie zrobić jakiejś luki, że klient zapomniał, a analityk jakoś do tego nie dotarł, że jest do zrobienia jeszcze coś wielkiego, o czym w ogóle nie było mowy na początku i nie zostało w ogóle wycenione. W ogóle na przykład przewróciło cały system do góry nogami i tę istniejącą rzecz trzeba poprawić mocno. Ja to tak tutaj sobie troszkę wymyślam, ale żeby dać przykład, co ten analityk robi. No co jeszcze? Ten analityk właśnie nie jest osobą techniczną w tym sensie, że nie musi znowu, tak jak ten designer, on nie musi umieć projektować, on bardziej nie musi umieć programować żadnej technologii, on bardziej musi po prostu znać jakieś takie narzędzie typu Confluence, jakieś diagramy UML-owe, no i nauczyć się tej metodologii wydobywania tych wymagań, jakie w ogóle są wymagania, czy na przykład funkcjonalne, niefunkcjonalne, umieć to wszystko pozbierać. I później też, jak już się projekt powiedzmy zacznie, to on jest też tą osobą kontaktową między zespołem a klientem.
Bo w trakcie wytwarzania też mogą nadal się pojawiać jednak wątpliwości co do jakichś szczegółów, jak my tam pewną rzecz chcemy do końca zrobić i to może na przykład zauważyć dopiero programista, że tutaj nie do końca jednak jest dopowiedziany. No i teraz dziwne by było, gdyby ten programista wprost szedł do tego klienta i dopytywał i potem tak robił, bo w ten sposób to jest, tak, analityk nie wie, że jest jakieś nowe ustalenie i teraz inni członkowie zespołu tego nie wiedzą, bo tego nikt na przykład nie wprowadził. On sobie umówił się na jakimś czacie i nigdzie to nie jest udokumentowane, że mamy taką zmianę w ustaleniach albo doprecyzowanie czegoś, co nie było ustalone i właściwie nie wiadomo, dlaczego ten system, ta część została tak wykonana, więc tak nie może być. Czyli analityk jest, najpierw to zbiera, ale potem też jest tym punktem kontaktowym. Wszystkie zapytania właściwie powinny przyjść przez niego i on dopytuje, a potem to wraca i tak wraca. Jeżeli pójdzie dookoła, to koniecznie ten analityk też się musi dowiedzieć od trzech członków zespołu, że podjęto rozmowy poza jego plecami i coś ustalono i to musi być gdzieś tam wprowadzone właśnie w tą bazę wiedzy, która jest tam wspólna dla wszystkich. Więc to robi analityk. Teraz jest kolejna rola.